problem jest taki. Uszkodzili na palecie kartonu. Najważniejsze. Paliwo jest. Widzicie? Tutaj widać paliwo. Ciekawe, czy plandeka cała. Byłoby tam widać. Tutaj ta taśma nie trzyma. Czemu nie trzymasz? Trochę się nie czesałam. Taką miałam nadzieję, że się wykąpię na tym parkingu strzyżonym tutaj, ale wyszło jak wyszło. No nic, wykąpię się teraz na pauzie gdzieś we Francji. Dobra, jedziemy. Teraz przed nami jest... O, nie włączyłam nawigacji. Wiecie, że przy okazji sobie już te papiery ogarnęłam, bo miałam 20 minut do końca pauzy. Tak nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, to wydrukowałam właśnie wczorajsze zlecenie, zeskanowałam CMR-ki, od razu wysłałam tam, gdzie trzeba. Fajnie, wszystko ogarnięte, papiery na czasie. Przybędziesz do celu 21:05. No dobra, 1800. 1082? Wczoraj było więcej. Tak wygląda nasza trasa. Cała Francja do przejechania. Na Dijon. Czy tutaj pójdziemy sobie lądówką, jak dawniej jeździłam, na Vesoul, Épinal i tak dalej. No można by tu było zrobić wszystko lądową. No nic, zobaczę, jak mi będzie się natchnienie do jazdy, jak to czasowo będzie wyglądać, bo jutro już jest piątek, jest jeszcze co jechać i chcę się jeszcze jutro załadować. Także chodzi o to, żebym sobie nie zrobiła takiej zawalistej przysługi, że zaoszczędzę sobie kilka groszy. Znaczy ja wiem, że lądówki są dużo tańsze we Francji niż autostrada, ale zaoszczędzę na autostradzie, ale wtedy się nie załaduję i w weekend będę stała, a tak to się załaduje i już gdzieś ujadę przez weekend jeszcze. To zobaczymy, jak to wszystko się będzie układać. Jest, nie możemy jechać. I coś mi się widzi, że to będzie jakiś amerykański ciągnik. Wiecie, po czym poznaję? Po tej rurze wydechowej. I bym się śmiała, jakby... Nie, to nie wiem, to będzie jakiś Peterbilt. Myślałam, że to będzie może ten International, który lata. I w Europie można spotkać Peterbilta. A nie, to jest Kenworth. Aha, Kenworth. No, przyznam wam się, że to ja jestem wielbicielką Kenwortha. Jeżeli bym miała do wyboru Kenwortha i Peterbilta, no to absolutnie Kenworth. Czarny Kenworth z chromami, to by było to. Oczywiście nie byłby tak dobry jak mój Volvi, bo żadna ciężarówka nie jest taka wspaniała jak mój Volvi. Ale Kenworth czarny mógłby stać koło mojego Volviego. Wiecie
Wiecie co, tak sobie wczoraj jadę i coś mi cały czas nie pasowało. To auto coś mi na zdjęciach tak nie tak wyglądało. Słuchajcie, na tej myjni całej zmyli mi naklejki. Naklejki z informacją o martwym punkcie na Francję, to są na magnesy oczywiście. I dobrze się trzymają generalnie, ale na myjni, no bez przesady. Mogłam je ściągnąć, ale co, zapomniałam oczywiście. A oni, stałam na parkingu i co, myślicie, że ich nie znaleźli? Myślicie, że mi je przynieśli? Dobrze, że mam w zapasie komplet, bo ja już siebie też znam. Bardziej byłam nastawiona na to, że utracę komplet przez złodziei, a to widzicie, ach ta myjnia. Więc chcąc nie chcąc nakładam te naklejki, informacje, bo po co prowokować policję za żandarmerię, żeby mieli mnie ściągać, zaraz kontrolować, czas tracić. Po co mi to? Dobra, idziemy dalej. Zjechałam tylko na parking, jak na toaletę, ale patrzcie jaki fajny parking. Z jeziorkiem, z widokiem na jeziorko. No fajnie tak latam. Co prawda ogrodzone, no ale i tak fajnie. No i pauza. Trafiło się na parking w remoncie. W przebudowie, ale to nic. O, patrzcie, tak po prawej jest miejsce dla mnie na pauzę. Idealne. Kto też tak ma, że zawsze przez kraju chce stawać na pauzę? I z dala od innych. No dobra. Coś trzeba zjeść. Jest pierwsza godzina, jeszcze dzisiaj nic nie jadłam. I to już jest chyba ten czas, że jednak można coś zjeść dobrego, odżywczego. W lodówce znalazłam starą paprykę. No, uczynię z niej coś. Jakiś użytek. Teraz pomidorki, ale pomidorki muszą być dobre. Pomidorki, papryka i chmin rzymski i to nie się dusi. A ja w międzyczasie zrobię sobie kanapkę z awokado. Patrzcie, jakie piękne awokado udało mi się kupić. Ono już z 2 dni leży w lodówce. Nie, jeszcze we Włoszech kupiłam, piękne. Na przystawkę, bo jestem głodna. Teraz posypię sobie chili. Wiecie co, wracają dla mnie ostre czasy znowu. To znaczy, że idzie walka. Jeszcze troszeczkę oleju, oliwy z oliwek do smaku. No i w sumie jak ktoś lubi, to zawsze można dać sobie cytrynę. Ja nie potrzebuję wcale. Lubię takie awokado. Wiecie co? Przekombinowałam. Stwierdziłam, że muszę do tego dołożyć jeszcze jakieś źródło białka, więc stwierdziłam, dosypię fasolę, nie będę musiała nic więcej robić. Ja nie wiem, czy to się... No, to się nadaje, ale teraz muszę ryż do tego osobno gotować. I tak sobie skróciłam drogę. Tak to teraz wygląda. Założenie to miało być szakszuko podobne i chciałam sobie wbić po prostu do tego jajko, tak żeby się udusiło w środku, a żeby żółtko było wciąż płynne. No ale przekombinowałam. Ale to nic. To nic. Bierzemy ryż basmati i będzie ok. Tak ostatecznie wygląda mój obiad. Nie dałam lepsze. Jak to zwykle. Ryż jest trochę pomarańczowy, bo oczywiście nie umyłam garnka po tych pomidorach, tylko od razu gotowałam. Ale tylko ma więcej smaku przez to, więc dobra, wcinamy, bo nie ma czasu. Trzeba jechać dalej. I jak zwykle nie wiadomo kiedy, 45 minut minęło, ale zdążyłam zjeść, nawet umyłam, sprzątałam po jedzeniu. Także teraz mogę jechać. Ujadę jakieś pół godziny, wtedy się zatrzymam na kawę, wezmę sobie kawę na drogę i zadzwonię do mamy. O. Wiecie co, tak sobie w ogóle jechałam dzisiaj i się sama śmiałam do siebie, jak to ze mną jest. Jak wyjeżdżam w trasę, to do nikogo nie dzwonię przez tydzień. 2 tygodnie, w drugim tygodniu jeszcze do nikogo nie dzwonię. Wiadomo, że jestem cały czas z moją siostrą w kontakcie, bo mamy bardzo dużo biznesów, które razem robimy, więc cały czas rozmawiamy kilka razy dziennie. Ale tak poza tym, to jak ktoś do mnie nie zadzwoni, to ja do nikogo nie dzwonię. I to nie jest kwestia jakaś tam, że jak ty nie chcesz, to nie. Tylko kwestia, że jak jadę w trasę, to mam święty spokój. Ja uwielbiam ten swój święty spokój i nie potrzebuję nikogo. Po prostu ja nie potrzebuję nikogo. W trasie jestem przeszczęśliwa. Sama jest tak, jak ma być. Ale przychodzi 3. tydzień i już tak, to do mamy dzwonię, to do przyjaciółki i się zaczyna. I tak się sama właśnie śmiałam z siebie, że widać, że 2 tygodnie odosobnienia jest dla mnie, że tak powiem, lecznicze. Jest dla mnie w sam raz, a 3. tydzień to już bym jakiegoś człowieka
mogła zobaczyć, pogadać. No ile na stacji benzynowej może jechać? No jak... Dobra. No i tak to ze mną jest w trasie. W kontekście samotności ludzie często pytają właśnie, czy nie mam problemu z tym, że jestem tyle cały czas sama. No jak widzicie, już wam powiedziałam. Chociaż z drugiej strony, jak się zdarzało, że przez jakiś króciutki okres jeździłam w podwójnej obsadzie, to też było spoko. Tylko, że wiadomo, dużo mniej miejsca. I to już jest problem. Trzeba się dogadywać. A jak się czasami chce być samemu, no to wtedy w sumie można tego kierowcę drugiego zostawić na stacji benzynowej i pojechać. Ale chyba nie bardzo to jest dobry pomysł. Bo gorzej jak się jestem tym drugim kierowcą zostawiony na stacji benzynowej, co? Dobra, do granicy z Luksemburgiem mamy 420 km. 4,45 jazdy. Ja dzisiaj wyjechałam, no w tej chwili mam 4,30 wyjechane, więc stajemy przed Luksemburgiem. No i dobrze w sumie, bo musiałabym kupić winietę na Luksemburg. Bo dzisiaj bym nie przejechała całego Luksemburga. Mały jest, ale tak czy tak by mi brakło czasu pewnie. Więc staniemy gdzieś przed Luksemburgiem. Akurat popatrzcie, będzie jeszcze godzina 18, to jest szansa na to, że gdzieś znajdę jakieś miejsce. Wiecie co zrobimy? Spróbujemy stanąć trochę szybciej niż zakładałam. Już tutaj, na bramkach. Przed nami Nancy jest już korek, więc tam tylko stracę czas, którego nie ma. Zresztą między rajkami, no to też będzie w miarę okej, nie? Tu jeszcze luźno, ale to parkingu wcześniej, gdzie zjeżdżałam, też było jeszcze w miarę luźno, więc... No nic, stajemy tutaj. Albo może w ogóle już tutaj chłodniej. Przy wjeździe mnie nie zahaczył, chociaż tu jest dużo miejsca. Kurde, się poprawiam. 1000 razy. No widzicie, tak to jest. Widzę właśnie, że przedtem był korek 3 minuty, później 7, a teraz już jest w tej chwili 28 minut. Już bym nie miała gdzie... Później bym tylko tacho przewaliła, bo tam już są dalej parkingi malutkie. Tutaj autostrada płatna się kończy, więc tu są parkingi malutkie. Dalej. I byłby już cyrk. Miałam upatrzony jeden parking pod restauracją, niby miał być duży, 70 miejsc. No ale tam bym już nie dojechała. Bo bez korka akurat, zakładając, że ruch byłby płynny i te ograniczenia wszystkie, które tam są 80, no to wychodziło na to, że mam 5 minut wolnego. To tyle, co akurat zajechać i wcofać w rajkę, bo tam widziałam na mapie, że są takie cofane. No ale teraz, jak ten korek się tylko mnoży, że tak powiem, no to nie ma szans. Także jest godzina 5:45. No, będzie start wcześniej. Planowałam zrobić 11, ale w takim wypadku bym była dopiero po 11. Mam już ładunek, Alex już mi załatwił ładunek powrotny, ładuję do Chorwacji, a później z Chorwacji już do Polski i tym oto sposobem nie będę stała w korkach do Polski z Niemiec. Tylko fajnie, od razu sobie spodem wjadę do Polski, więc fajnie. Nie wiem, muszę się zastanowić, czy wykręcić 9, bo to już jest ostatnia chyba 9, tak? Albo nie? Nie, nic, pewnie zrobimy 9, to jest piątek. Skoro mam ładunek już ogarnięty, to lepiej jest być wcześniej, niż później nie załadować. Bo jakbym nie załadowała, to by była lipa, naprawdę lipa. To co? Cześć! Czy czuję się tutaj bezpiecznie? Ja, jako ja, czuję się bezpiecznie, a jeżeli chodzi o Volvusia, o tak, o. Ale to jest Francja. Tutaj nigdzie się nie można czuć bezpiecznie, jeżeli chodzi o ciężarówkę, towar, no a przede wszystkim paliwo, którego mam dużo. No nic, obym jutro rano się obudziła cała zdrowa z paliwem. Akurat wyszła 15, można jechać dalej. Tutaj coś chłopaki sobie widać postawali też, może jakieś zakupy albo coś. No nic, poczekamy. Jedziemy i my. Do tej ciężarówki po lewej mocno.
Wiecie, co jest dla mnie najgorsze? Jeżeli chodzi o jedzenie w trasie, najgorzej jest właśnie dla mnie zacząć jedzenie wcześniej. Zjeść śniadanie. Ja później przez cały dzień nie jem. To tak w odniesieniu do tego, jak udaje mi się nie przytyć przez tyle lat już, to już się nauczyłam od dłuższego czasu, żeby nie jeść za pierwszym głodem. W sensie, że jak rano się, tak jak teraz poczułam, że jestem głodna, no i wiecie, i zjadłam tego rogalika, bo pięknie pachniał. Taki świeży, wiecie, przed 5 rano, świeże z pierwszego pieczenia rogaliki, no to po prostu się skusiłam. A że jestem już 3. tydzień w trasie, za chwilkę zacznę 4, no to już czasami potrzebuję coś dobrego i poddać się pokusie. I teraz ja już wiem, że będę jadła cały dzień, ja co chwilkę będę teraz głodna. A normalnie, widzicie, jak przytrzymam ten pierwszy głód i pierwszy posiłek przytrzymam gdzieś do 1., 2., 3, no to później jem jeden duży posiłek, duży mam na myśli taki z 1200 kalorii. No i później sobie coś tam dokładam na kolację, jak mam ochotę. No i tyle. I to jest dla mnie optymalne. Dzisiaj chyba tak nie będzie. Dzisiaj zresztą jest piątek, rozładunek do zrobienia. Będzie bokiem na pewno, bo mam pasy spięte. No i tyle. I tyle. No i granica z Niemcami oczywiście. Wow, jaka niebieska poświata. Ale to nie są światła policji, tylko autohaw się domyślam, ale niebieski. Patrzcie, jak w mgle to się rozprasza. To już tutaj też jeszcze. Jest tu, ale widzę się jednak. Hallo! BLG sind hier oder wo? BLG! Wir sind Belgien. Ah, ja? Die schöne Frau sind wir Belgien. Spaß beiseite. Hinter der junge Mann da. Co? No, oni tak powiedzieli, że tam. Dzięki. Chciałaś ciągniemy mi ten kabel? No nie. Czyli dobrze, nawigacja pokazała, że to tutaj. Ale na bramie było ogólnie BLG. To mogło być wszędzie. No dobra, to idę się meldować. Polar. Zimno. 9 stopni, w sumie to nie jest takie zimno. 9:11. Jest dobrze. Jest dobrze. Oby szybko poszło i później od razu do ładunek. Ach, okej, ten problem. Wiecie, co mi chodzi po głowie? Chodzą mi po głowie te pączki z Hiszpanii. I te wafle z Liège. Jezu, ja w sersie ich po prostu... Ja mam swoje ulubione słodycze przez całą karierę trackerską. I te wafle z Liège, one są specyficzne, ponieważ one mają takie jakby kawałeczki cukru w tym cieście i jeszcze są w czekoladzie. Ta czekolada też nie jest taka mleczna, tylko też taka charakterystyczna. To po świętach. Dobra, zameldowana, kazali czekać. Ktoś ma przyjechać po mnie. Rozumiem gdzieś w innym miejscu, więc nie rozpinam będę. Nic na razie nie robię. Będę kontemplować nad tym, jak nie zjeść słodyczy. A powiecie, co sobie zrobię? Zrobię sobie tak, że przywiozłam jedną muchę. Ja zawsze z Hiszpanii przywiozę jedną muchę, która mi lata, aż w którymś momencie w zimnie zdycha. Okay, so wir abladen hier? Ja. O, perfekt. Danke. Kurde, idealnie, patrzcie, tutaj rozładowują. Dobra, później to skończę. Po robocie. Kurczę, ale to jest piękne. No 43 minuty pracy. Czajcie? Od momentu, gdy tu zaparkowałam i zaniosłam dokumenty, no przecież to jest idealne. Idealnie.
Widzicie, po Niemczech się kiepsko jeździ, są korki i tak dalej, ale kurczę, przyjeżdża się na rozładunek i się jest rozładowanym. Dobra, Brakeler Helweg. 90 km. Jeszcze nie ma koreczków. Pięknie. Którędy mnie tu kieruje. Good, ale good. Patrzcie. O 11 będę na załadunku w piątek. Pięknie. Pięknie. Dokumenty już prześlę później, może na załadunku, żeby nie tracić czasu. Wiecie co, będę mi kieruje? Wiecie co, czuję, bo mi się znowu katar robi. Dziwne to jest, bardzo dziwne. To co? Nic tutaj ciekawego nie zobaczymy na niemieckich drogach, więc przenieśmy się w takim razie do... Wiecie gdzie? Na załadunek. No dobrze, jestem już pod firmą na załadunku, tylko nie wiem jeszcze gdzie się zameldować, ale to znajdę. Nie uwierzycie, od razu dostałam rampę. 18. Po tych kilku załadunkach i rozładunkach to w Hiszpanii, to w Portugalii, to w Italii, gdzie ciągle trzeba było tyle czekać godzinami, dniami. To jestem w szoku. 11:35, a ja pod rampą. Piękne. Piękne. Fajne, bezstresowe dojazdy dzisiaj są. Bezproblemowe. I na załadunek adres się zgadzał bez problemu. Znaczy rozładunek i załadunek tutaj też. Co prawda ulica była w remoncie, ale był wystawiony znak, także zajebiście. Rampa widzę taka jedna. Nie, dobra. Między rampami jest tyle miejsca, że wstawili pomiędzy rampy naczepy. Ale nie masz tyle miejsca, żeby można było postawić między rampami naczepę, podjechać naczepą i otworzyć spokojnie drzwi. Nie wiem nawet czy... Nie, to już tam wejdzie. Gdzie to jest? Takim sofem stałem. Kurde, nie wierzę. Podjechałam i się wyprostowałam od razu. Czekajcie, już tyle całe, że jestem pod rampą. I zestaw prosty. Nie, teraz krzywiłam zupełnie. Tak zawsze jest w życiu, że po kiepskim dniu później przychodzi albo jeden genialny i wszystko i wychodzi. Tak, dzisiaj wszystko po prostu wychodzi. Chwalę dnia przed zachodem słońca, ale biorąc pod uwagę to, że wstałam o 2 w nocy, a jest już 12, to ja już mam pół dnia przepracowanego. Dobra, idę otwierać drzwi jeszcze. Wiecie w czym? W ciężarówce. I pod rampką. Teraz tylko, żeby jeszcze zaczęli ładować szybko i będzie idealnie. A ja już sobie w międzyczasie wbiję adres. Ręcznik. No dobra. Czuję, że już zaczęli gotować, także skończę dzisiaj awokado, żeby się nie psuło w lodówce. A w sumie tak czyszczę lodówkę ze wszystkiego, to jeszcze jedno. To jeszcze była resztka serka włoskiego i ostatnie 2 ogórki kiszone. Więc tak to zrobimy. Sprawdzę, czy tak pasuje ze sobą. Może być. Patrzcie tu się już od razu dokumenty przysyłają do księgowości. Haha, już to ogarnęłam. Także coś ze mnie jeszcze będzie. Nie wydaje wam się? Załadowany. Czekajcie, bo sobie poziom muszę. Przyczepię. Dobra, przyczepa się poziomuje. Powiem wam szczerze, że tak, są 2 problemy. Jeden problem jest taki, że uszkodzili na palecie 2 kartony. Ktoś dopychał ostatnią paletę, bo nie mogłam po prostu podnieść. Wjechał widłami w te pudełka. Powiedział, że wszystko ok, nie ma problemu, ale zrobiłam zdjęcia, już wysłałam Aleksowi. Alex od razu przekazał klientowi, ale na wszelki wypadek teraz jeszcze papiery będę chciała podpisać. Zamknąć drzwi. Żeby nie jeździć tak z otwartymi drzwiami. Teraz tak, wiozę takie typowe prezenty mikołajowe, jakieś pudełka, zabawki widziałam. Wszystko do takiego sklepu typu, nie wiem,
Aldi i tak dalej. Jakieś takie rzeczy, że kurczę, powiem wam, że pasuje pod to z tym stawać na parkingu strzyżonym. Jak nic, bo to jak się dorwą do tego, plandeka będzie podarta jak nie wiem co. Więc powiem wam szczerze, że mam lekkie obawy. Właśnie jadę do Teddy w Chorwacji. Kojarzę takiej sieci sklepów, ale wiem, że to jest bardzo duży magazyn tego Teddy. No nic. Będę myśleć. Jak stanę szybko, to w zasadzie gdzieś o północy wyjdzie mi pauza. Później w Austrii jak. Nie wiem, dobra, idę załatwić papier. No dobra, mam już alles. Mam CMR-kę. Wszystko wpisane w CMR-kę. Wpisałam, że 2 boksy uszkodzone. Wszystkie mądre pieczątki, jakie mam, wbiłam. Że palet nie wymieniam, że nie uczestniczyłam w załadunku. Teraz mogę jechać. Ja nie mogę, 13:10 w piątek, a ja jestem załadowana. Jestem rozładowana i załadowana. Ja nie mogę. No to teraz jedziemy w te korki. Nie może być tak całkiem pięknie. Ciekawe ile to waży. Coś czuję, że to tak chyba więcej waży niż tam było na papierach. No, 23 tony. Nie ma źle, nie ma źle. To jedziemy na Chorwację. 7 godzin jazdy mam dzisiaj. No to 3 godziny do celu mam ile? Niech się przełoży. Śmiesznie to wygląda, co mijamy się z tramwajem. Ej, a jak się podłączyć do tej sieci? Nie wiem jak to mieć miejsce, rozładunek w takim miejscu. Człowiek stoi i w sumie nie wie co. No i stoję, patrzcie na to. Tyle zostało mi z czasu pracy dzisiaj, 9 minut, tyle przyjechałam dzisiaj. Przeciągnęłam sobie czas. No i tyle. Patrzcie, bo dzisiaj w nocy będzie miał 40 000. Wiecie co wam powiem? Zmęczyłam się. W sumie to wstałam po 2, no ale w zasadzie też mało wczoraj spałam, bo jakieś tam różne rzeczy miałam do zrobienia. Biurowe powiedzmy, więc mało spałam. 4 godziny spałam. No ale to spoko. Dzisiaj się wyśpię, dzisiaj muszę zrobić 11. Także dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.